Ale Stoficzku, to było zajęte wcześniej. Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj mamy Toficzka, trochę wkurzony, i Zorki S. Zorki S został wypuszczony na rynek w roku 1955 jako następca pierwszego Zorki, jaki został wyprodukowany, czyli Zorki. Zorki oznacza ostry, szybki. Sama w ogóle to, że Zorki został wyprodukowany, rozpoczęło się, że tak źle mówię, historia tego rozpoczęła się w czasie II wojny światowej, kiedy zakład produkujący Fedy, pracownicy zakładu łącznie z maszynami, zostali ewakuowani za Ural. W to samo miejsce zostali ewakuowani pracownicy zakładów w Krasnogorsku produkujących też aparaty fotograficzne. Oni się tam spotkali, coś tam razem robili, chyba nie aparaty fotograficzne. Natomiast w 1945 roku zakłady Feda były całkowicie zniszczone po przejściu kilkukrotnego w to i z powrotem wojsk niemieckich, rosyjskich, tak na zmianę. W związku z tym przeniesiono jakby pracowników z tym, co się dało, do Krasnogorska i tam od 1945 do 1948 roku produkowane były aparaty FED. W momencie, kiedy fabryka została odremontowana i wyposażona w przywieziony z Niemiec nowy, zdobyty sprzęt, czyli maszyny niemieckie, poniemieckie, w zakładach w Krasnogorsku ktoś, pewnie na jakimś szczeblu, nie wiem na jakim, podjął decyzję, że będą produkowali dalej aparat, tylko nazwą go inaczej i aparat będzie się różnił tym, bo tak było, ale po co drugi taki sam? Aparat będzie się różnił tym, że będzie lepszy. Taki sam, tylko lepiej wykonany i będziemy go eksportować, ponieważ Fedy z założenia nie były przeznaczone na eksport. I wtedy właśnie powstał Zorki, który miał być aparatem w dużym stopniu eksportowym. Zorki S różni się od tego pierwszego modelu Zorki, oprócz lekkim wyglądem spowodowanym tą właściwą konstrukcją, czyli dołożeniem mu gniazda synchronizacji do lampy błyskowej, bo S oznacza, jest S, bo to jest rosyjskie S. S oznacza synchro. I oni wtedy modernizowali wszystkie po kolei aparaty, dokładając im literkę S i synchronizację do lampy błyskowej. Przez to musiał zostać troszeczkę przebudowany w tym miejscu, a poza tym konstrukcyjnie to jest ta sama, niektórzy nawet mówią, prymitywna migawka, która była w poprzednim. Prymitywna, ponieważ ona się przesuwa z jednym czasem. Zawsze. Cała odległość, cały czas jest regulowany odległością pomiędzy pierwszą a drugą kulturą migawki. W zależności od tego, jak one przebiegają, z jakim odstępem, to się oblicza czas. Zaletą tego aparatu jest to, że ta prymitywna migawka działa na zasadzie, że wbrew temu, co się mówi nie wbrew temu, bo ogólnie się mówi o tym, że w rosyjskich aparatach nie wolno przestawiać czasu przed naciągnięciem migawki. W Zorki S możemy sobie robić to, kiedy chcemy, nie ma żadnego problemu, mogę to w tej chwili przestawić i widzę, co przestawiam. Mogę później naciągnąć, zrobić zdjęcie. Pod tym względem jest bardzo wygodnym aparatem. To, co odziedziczył po swoim poprzedniku, to jest to, że mamy dwa wizjery jakby. Jeden do ustawiania ostrości, czyli do ustawienia dalmierza, przyzwoity i drugie okienko do kadrowania, no jest małe. To są jeszcze, widać po tym, że to są lata 30. konstrukcyjnie tego aparatu. Nowoczesną rzeczą w nim była ta właśnie synchronizacja z lampą błyskową i tutaj jest dźwignia pod pokrętłem do ustawiania czasów, przełącznikiem, której możemy ustawić opóźnienie wyzwolenia migawki w stosunku do błysku. Jest to związane z tym, że lampy spaleniowe miały krzywą. Lampa elektroniczna po prostu wyzwala się natychmiast. Lampa spaleniowa wyzwala się natychmiast, ale pełną siłę osiąga dopiero po pewnym momencie. Ten moment jest malutki. On wynosi 15, 10, 20 milisekund, natomiast on jest. I jeśli aparat robi szybko zdjęcie, to ten błysk wypada mu nie w środku możliwości i to zdjęcie może być jakby lekko niedoświetlone.
lekko niedoświetlone. Na pudełkach miałem wziąć lampy błyskowe, znaczy żarówki spaleniowe. Na żarówkach spaleniowych większość producentów wtedy pisała czas opóźnienia błysku, a profesjonalne aparaty mogły sobie ten czas ustawić. Tańsze aparaty miały przeważnie ustawione to na jedną, jeśli dobrze kojarzę, 20 milisekund jako opóźnienie stałe, lub tak jak w części aparatu było na przykład dwa gniazda, drugie do synchronizacji X, czyli lamp błyskowych elektronicznych, które nie miały żadnego opóźnienia. Tu możemy sobie to ustawić ręcznie i to wtedy było czymś takim naprawdę wysoka półka. Dzisiaj, ja nie używam lamp spaleniowych, mam ich jeszcze kilka, z którymś aparatem z ciekawości błysnąłem chyba raz czy dwa, tak z ciekawości, a tak to one leżą. Używam elektronicznych lamp błyskowych, wtedy trzeba ustawić na 0. Synchronizacja z lampą błyskową jest 1/25 część sekundy, a w ogóle migawka to jest od 1/25 do 1/500 części sekundy, czyli tak bez rewelacji bym powiedział, czas migawki. Aparat w ogóle jest bez rewelacji, natomiast jest całkiem sympatyczny w użytkowaniu, chyba że musimy najpierw założyć do niego negatyw. To, co po odziedziczył po oryginalnej lajce, to jest otwieranie od dołu i musimy tu w tą szczelinę wepchnąć film. Jeśli zaczniemy taki film z tradycyjną końcówką wkładać, to się namęczymy. Instrukcja do lajki, bo nie czytałem instrukcji do Zorki, mówi, że film powinien być o tak przycięty i rzeczywiście, jeśli się go tak przytnie, tracimy jedną, czasem dwie klatki, to się go wygodnie wkłada. Można też zrobić coś, co jest niezalecane w instrukcji, czyli odkręcić obiektyw, bo oczywiście on ma obiektyw, nie wspomniałem, ale wszyscy o tym wiedzą, obiektyw wymienny na gwint 39, taki jak w lajce. Ustawić czas na B, naciągnąć, rolka wypadła, naciągnąć migawkę i w tym momencie możemy sobie ten film podejrzeć, zobaczyć, czy on się dobrze ułożył w aparacie. I ja przyznam się, że ja to robię, czyli nawet jak go zakładam tak przyciętego, to sprawdzam, bo żeby się nie zaciął gdzieś w jakimś miejscu. I chodź, z powrotem roleczka. Tu musi być, ta rolka wypada. W związku z tym tu musi być rolka i kupując taki aparat trzeba zwrócić uwagę na rolkę. Natomiast sam aparat w użytkowaniu jest bardzo sympatyczny. Produkowany był stosunkowo krótko, ponieważ był produkowany tylko przez 3 lata, natomiast wyprodukowano jego wtedy przeszło 700 000 egzemplarzy w ciągu tych 3 lat. No, podobno na eksport. W tym samym roku, w 1955 roku FET, który miał być tym takim tańszym, gorszym aparatem, wypuścił model FET 2. Mam akurat model FET 2. FET 2 występował z 2 obiektywami. Mógł być też, pierwsze aparaty były też z takim samym składanym, a ostatnie były już ze sztywnym. Różniący się tym, że przede wszystkim ma dalnisz połączony z wizjerem, co jest bardzo wygodne. W tym momencie, jeśli na półce stał FET 2 i Zorki S, to Zorki S przy nim był przestarzałym aparatem. Nie łudźmy się. Był już w tym momencie przestarzałym aparatem, o czym dyrektorzy firmy KMZ w Krasnogorsku dobrze wiedzieli, ponieważ już rok później, w 1956 roku, wypuścili Zorki 4 ze zintegrowanym dalmierzem, z poprawionymi czasami, zmienionymi czasami od 1 sekundy do 1/1000 części sekundy i w nim nie wolno przestawiać czasów. Wcześniej trzeba najpierw naciągnąć migawkę, a później przestawić czas. Moim zdaniem najlepszy z wszystkich dużych dalmierzy produkowanych w byłym ZSRR, czy nawet w Rosji. A nie wiem, czy w Rosji produkowali jeszcze później. Natomiast wracając do naszego Zorki S, jeśli porównujemy go do Zorki 4, Zorki S jest lekkim, przyjemnym, fajnym, małym aparatem, gdzie Zorki 4 jest aparatem dużym, ciężkim i masywnym. I tak chcąc sobie wyjść na spacerek, patrząc na tego, przyjemniej jest zabrać tego Zorki S, który
tak naprawdę jest naprawdę przyjemnym. Ta 1,25 do 1,500 jest ok. Wolałbym mieć 1,1000 czasami przy zdjęciach, zwłaszcza jak chciałem zrobić takie zdjęcie jak to, gdzie robiłem zdjęcie w cieniu. Znalazłem kwiatek w cieniu, żeby uzyskać tą jego przysłonę 3,5, bo aparat był sprzedawany z Industarem 22 jako podstawowym obiektywem. To jest Industar 22, 50 mm ze światłem 3,5. Później końcówka serii były też sprzedawane z Industarem 50, też takim samym składanym, ale Industarem 50, ponieważ Industar 50 był też w wersji sztywnej, tak jak w tym Zorki 6. To jest też Industar 50, czyli ta sama konstrukcja, tylko w innej obudowie. Był sprzedawany z Industarem 50, który nie wiem czym się różni, prawdę mówiąc, osobiście. Wygląda identycznie. Pewnie konstrukcyjnie czym się różni, natomiast podstawowym obiektywem był Industar 22, obiektyw typu Tessar. Powiedzmy sobie uczciwie, bardzo przyzwoity, albo nawet powiedzmy bardzo dobry. On ma literkę E, co oznacza, że wykonano szkło było z dodatkiem lantanu, który poprawia przewodnictwo, parametry tego obiektywu, ale wracając, tu jest ze światłem zrobione z przysłoną 3,5, dzięki czemu można, jak na 3,5, ogólnie można bardzo ładnie odciąć tło. Jego minimalna odległość jest tylko 1 metr. Sprawdzałem w tej chwili, czy ma mniej. Ma 1 metr i to jest właśnie ta minimalna odległość. Dzięki dalmierzowi możemy sobie łatwo to wybrać i zrobić takie zdjęcie. Jeśli natomiast zrobimy zdjęcie pod słońce, bo to mnie zawsze interesuje, ja lubię robić zdjęcia pod słońce, to jest zdjęcie zrobione pod słońce. To słońce było praktycznie tu zaraz za kantem. Świeciło mi mocno po obiektywie, musiałem sobie przysłonić, ustawić najpierw odległość, czyli dalmierzem zmierzyć. Ten obiektyw jest wygodny, bo tu mamy taką fajną rączkę. Ona co prawda się zaskakuje na nieskończoności, nie wiem po co. Ktoś wymyślił, że ma się zaskakiwać na nieskończoności. Nie wiem, może chodziło o to, żeby używać go wtedy do odkręcania i przykręcania. Trzeba leciutko nacisnąć i wtedy można go odblokować. Ale jeśli nie idziemy do nieskończoności, to jest to naprawdę wygodna rączka, zwłaszcza, że to się, dobrze się operuje nią. Jest ładnie czytelny odległość, jeśli chcemy sprawdzić, głębia ostrości zaznaczona na pierścieniu, także wszystko jest tak, jak powinno być. Ustawienie przysłon z przodu, to jest tak, że trzeba od przodu popatrzeć na obiektyw, ale to były czasy, kiedy się te przysłony i czasy rzadziej zmieniało. Kiedy jak się zmierzyło światło, bo nie posiada światłomierza, czyli zmierzyło się zewnętrznym światłomierzem, to ustawienie ustalało się przez następnych ileś zdjęć. To zdjęcie pod światło tutaj zrobione, pewnie była średnia przysłona użyta, jeśli dobrze pamiętam, jest bardzo przyzwoite. Jest lekki spadek kontrastu w stosunku do innych zdjęć na tym negatywie, natomiast jest to bardzo dobre zdjęcie. Ten obiektyw bardzo ładnie poradził sobie pod światło. No jeśli nie robimy zdjęć pod światło, tylko tak jak to, co tu jest za mną, zdjęć takich z bocznym światłem, chociaż nie, to jak patrząc po cieniach, to światło też było tak przede mną, no ale dużo wyżej. Ja robiłem zdjęcie tak opuszczonym obiektywem, więc mi nie świeciło bezpośrednio, chociaż ta soczewka daleko wystaje. Nie świeciło mi bezpośrednio po soczewce. Jak widać, rozdzielczość tego obiektywu jest bardzo dobra. Przy przymkniętej przysłonie do tych powiedzmy 5, 6, 8 nie ma żadnych zniekształceń na kantach. Jak robiłem zdjęcia przy mniejszych przysłonach, tak, to na kantach widać było, że się robi lekkie rozmycie, ale ogólnie tak jak w tym wypadku zdjęcie jest bardzo dobre. Plastyka mi się bardzo podoba obiektywu. To widać, że to jest bardzo fajny obiektyw. Jak on się sprzedawał w Rosji czy w byłej Związku Radzieckim, trudno powiedzieć, bo jak powiedziałem, rok później wszedł Zorki 4. Zorki 4 zastąpił wcześniejszego Zorki 3, czyli taki aparat bardziej kierowany dla profesjonalistów. W związku z tym ten na półce musiał być zdecydowanie taniej. Nie sprawdziłem, jakie były ceny w tym 56 roku aparatów, ale on musiał być taniej, żeby się sprzedawać w stosunku do tamtego, który był bardziej zaawansowanym aparatem, posiadającym już między innymi też możliwość korekcji wizjera do wzroku w miejscu
wygodnym i szybkim, ale też takim, że łatwo się przestawia. Zorki FED 2 też posiada korekcję do wzroku w takim samym miejscu i tak samo lekko się przestawiającą, co nie jest zaletą. Natomiast jeśli miałbym stojące te dwa aparaty, to powiedziałbym, że FED 2 jest zdecydowanie nowocześniejszym aparatem, natomiast ten mógł trafiać w gusta starszych fotografów, którzy znali Leikę, wiedzieli co to jest i w tym momencie, kiedy taki Zorki S się pojawił i był na półce i był w cenie niższej od Zorki 4, to mógł dobrze się sprzedawać. No, jakby nie patrzeć, 700 tysięcy egzemplarzy, 740 przeszło tysięcy egzemplarzy. Nie, ja wiem. FED 2 sprzedał się w przeszło 1,5 miliona sztuk egzemplarzy. Obok niego jeszcze był sprzedawany Zorki 2S. Zorki 2 od Zorki różnił się tym, że Zorki 2 miał samowyzwalacz, więc Zorki 2S był identycznym aparatem, tylko z samowyzwalaczem, ale to małe ilości, 200 tysięcy się sprzedawało. Ludzie, nie wiem, nie chcieli dopłacać za ten samowyzwalacz. Zorki 4 już był praktycznie produkowany tylko w tej wersji. Jego zaprzestali produkcję, zamiast niego weszły jakby. Najpierw wszedł Zorki 6. Zorki 6, czyli tak samo krótkie czasy, ale dalmierz zintegrowany z przepraszam, z wizjerem, szybki naciąg filmu, sztywny obiektyw, bo już do nich szedł praktycznie sztywny obiektyw, korekcja do wzroku, ustawienia także nowocześniejsze, no i przede wszystkim, nie powiedziałem, zarówno FED 2, Zorki 4, Zorki 6 miały zdejmowane tyły. To jest zakładanie negatywu, jeśli ja mogę zdjąć sobie tył, jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze, pewne, nie ma żadnego problemu z zdejmowaniem i zakładaniem negatywu. To się robi łatwo i przyjemnie. Dlatego dziś jak mam wybrać, położę się na chwilę. Jak ja mam wybrać aparat, Zorki S ja lubię ten aparat. Lubię nim robić zdjęcia. Nie lubię zakładać do niego negatywu. Mimo wszystko. Ale jest to naprawdę wart kupienia aparat. On już nie ma tego tutaj wyglądu tych pierwszych FED-ów, pierwszych Zorkich, czyli wyglądu tej oryginalnej Leiki. Natomiast wart aparat jest tego, żeby nim poużywać, zwłaszcza, że jest ich dosyć dużo, jest popularny. Przyjemność tego kadrowania i patrzenia w dalmierz w jedno okienko, kadrowania drugim wydłuża proces fotografowania, co powoduje, że mamy więcej przyjemności z tego po prostu, z tego faktu fotografowania. Także polecam. Bardzo dobry aparat z bardzo fajnym, moim zdaniem, obiektywem Industrial-22, wartym polecenia, wartym robienia zdjęcia. I nie to, że to jest 3,5. Przy czym to nie jest taki sam obiektyw jak obiektyw w Leice. Leica w związku z przestrzeganiem patentów miała trochę inną konstrukcję. To jest typowy Tessar. W związku z tym niektórzy mówią, że lepszy obiektyw. Ale to jest kwestia jeszcze gustów i guścików. Także polecam. Zorki S, bardzo dobry aparat. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobione dokładnie tym aparatem, z tym obiektywem. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.